Mortal Kombat, ale ten z 1995 roku, między innymi z Christopherem Lambertem w roli Raidena, no to rzeczywiście w ogóle kto z nas, powiedziałem Mortal Kombat, a kto z nas nie wykrzyczał tego w głowie, jak to jest w filmie? Napisz mi w komentarzu, czy powiedziałeś, czy wykrzyczałeś. Ale rzeczywiście film oparty na wielkim sukcesie gry, który miał lata 90. akurat to jest 95 rok, więc wtedy rzeczywiście było super. To bodajże po drugiej części Mortala Hollywood się odezwało do twórcy i powiedzieli, robimy film. Fabuła, tak, siły złole chcą przejąć ziemię, ale okazuje się, że nie mogą tego dokonać, zanim nie odbędzie się Mortal Kombat, że zanim nie wygrają 10 Mortal Kombatów pod rząd. Jeden Mortal to jedno powiedzmy pokolenie, no i okazuje się, że teraz jest ostatni i trzeba rzeczywiście, bo już 9 razy wygrali, jak teraz wygrają, to Shang Tsung i inni rzeczywiście zrobią konkretną zadymę i najadą ziemię. No i mamy grupę śmiałków, oczywiście między innymi jest Liu Kang, który jest dosyć bardzo poruszony samą sprawą, niekoniecznie w nią wierzy, a przecież uczył się na mnicha w klasztorze, zmarł jego brat, więc pojawia się tam. Mamy policjantkę, która chce dorwać jednego złola, tak, złola imieniem Kano, from Air to Air. Chce go dorwać, bo on akurat ten sprzątnął jej partnera, jej kolegę po fachu. No i kilku jeszcze, między innymi jest Johnny Cage, gwiazdor z Hollywood, który on myśli, że wszyscy myślą, że on udaje, więc idzie tam, żeby tylko i wyłącznie pokazać się, że jest on super mocny. No i kilku innych, rzeczywiście mamy tam jeszcze policjantów, jak między innymi Art się pojawia. Tyle tytułem wstępu oczywiście. No jadą na wyspę i tam już jest inszość, jak mawia kabaret. I ten film ma bardzo szczególne znaczenie dla mnie, ponieważ wtedy miałem 11 lat, kiedy go oglądałem i te wszystkie sceny walki, które tutaj oglądaliśmy, oj, to było coś pięknego, po prostu to była rewelacja, a wtedy był wysyp takich filmów, bo pamiętam, że mniej więcej w odstępie 2-3 lat pojawił się Double Dragon, albo jak to wtedy mawialiśmy, Double Dragon, z Markiem Dacascosem w jednej z głównych ról. Pojawił się właśnie Mortal Kombat, a także pojawił się Street Fighter. A w Street Fighterze w rolach głównych, jeden z głównych ról pojawia się oczywiście Raul Julia, pojawia się Kylie Minogue, a także sam on, Muscles from the Brussels, czyli Jean-Claude Van Damme. W ogóle Jean-Claude Van Damme miał się w tym filmie pojawić. W Mortalu zaproponowano mu rolę, jak się ma to domyślić, Johnny'ego Cage'a, ale on powiedział, nie, dziękuję bardzo, nie idę robić Mortala, nie idę robić Street Fightera. Tak, widziałem Street Fightera i to po prostu tego się nie da oglądać. A Mortal Kombat, co tu dużo mówić, budżetu 18 milionów, film zarobił 122 bańki na całym świecie, więc po prostu potworne pieniądze. Dlatego później była kontynuacja, serial, 15 innych filmów i tak dalej, ale to już jest inszość. Po raz wtóry cytując kabaret Neonówka powiedziałem. Zacznę może od tego, co bardzo często mówi się przy filmach, które mają już prawie 30 lat, bo w dniu kręcenia tej recenzji film ma 29 lat. Technikalia. Czy film się bardzo zestarzał, jeżeli chodzi o sprawy techniczne? Tak, film się niemiłosiernie zestarzał, jeżeli chodzi o sprawy techniczne. Wygląda to po prostu drastycznie. To jest jedna z tych produkcji, która bardzo straciła na transferze do 4K. Bo kiedy ten film widzieliśmy wiele razy, ale na VHS-ach, to jakoś była nie super, inaczej, rozdzielczość nie była super świetna. A tutaj nagle oglądam ten film w 4K na odpowiednim telewizorze i patrzę, a tam na łodzi, kiedy oni są, z tyłu jest tło i to widać, że to wiszą zasłony, a na tych zasłonach ponaklejane są, czy tam ponaszywane są jakieś gwiazdki, że to niby jest widać gdzieś tam przesmyki, prześwity, że to jest tym spinaczem źle zrobione. Więc naprawdę to jest straszne, to wygląda strasznie tandetnie. Jeżeli chodzi o animatronikę, Goro nie wygląda najgorzej. Dobrze nie wygląda, ale nie wygląda najgorzej. Widziałem gorsze rzeczywiście rzeczy, no ale powiedzmy z Chucky mógłby się spiąć, nikt by pewnie nie zauważył różnicy. Ale i efekty wizualne naprawdę bardzo rażą w tym filmie. Nie wygląda to dobrze.
Ridley Scott oraz James Cameron bardzo często lubią odświeżać swoje produkcje, dodać coś więcej. O, proszę bardzo, teraz weźmiemy i dodamy 8 sekund. Ridley Scott dorzuci do Łowcy Androidów, a James Cameron stwierdzi, ok, no to trzeba troszeczkę podrasować Terminatora 2, będzie jeszcze lepiej. No i rzeczywiście technicznie ten film jest bardzo zły, bardzo się zestarzał, więc w tym aspekcie nie jest dobrze. Jeżeli chodzi o sceny walki, są cudowne, naprawdę są cudowne, są cudaczne, są dziwne i piękne w ogóle. No, słyszysz, jak ja mówię o tym filmie, on ma specjalne miejsce w moim serduszku, więc od oceny mojej finalnej, którą możesz sobie znaleźć na filmowie, musisz odliczyć 1, bo tutaj ten film ma +1 za sam sentyment. Największym, a na pewno jednym z większych atutów jest muzyka. Bo kiedy Paul W.S. Anderson, tak, to on rzeczywiście robił tenże film, wiesz, ten facet między innymi od Event Horizon, filmu Soldier, Obcy Kontrpredator, Resident Evil i tak dalej, rzeczywiście całe mnóstwo różnego rodzaju filmów sci-fi. Jedne lepsze, inne takie jak powiedzmy Pompeje, o których zapominamy i już dawno o nich nie mówimy, tak samo jak o bodajże 3 muszkieterach. O tym się rzeczywiście już nie chcę mówić. Ale studio się opierało, żeby wrzucić znanych twórców, jakieś tam kawałki, które kojarzymy, typu wiesz, Van Halen, typu Jean-Michel Jarre i tak dalej. No ale Paul W.S. Anderson powiedział, nie, mamy niezależne kapele, fajne, które grają muzykę rockową, metalową, powiedzmy elektroniczną, trance i tak dalej, ich chce użyć. No i postawił na swoim. Wytwórnia miała tam powiedzmy jakiś kontrakt płytowy z kimś innym. Okazało się, że no nie totalnie, całkowicie zmienili pomysł i w ciągu 2 tygodni ścieżka dźwiękowa pokryła się platyną. Do dzisiaj uważam, że jest to jedna z najlepszych ścieżek, jakie do tej pory słyszałem, bo rzeczywiście muzyka jest specyficzna i to nie ma znaczenia, czy mówimy o utworze Juke Joint Jezebel, czy o czymkolwiek innym, po prostu każdy pasuje, naprawdę każdy pasuje do tego, co się w tym filmie rzeczywiście dzieje. Jak się łatwo można domyśleć, nie tylko Jean-Claude Van Damme powiedział, nie, dziękuję bardzo, nie chcę tej produkcji robić. Więcej było takich osób. Na przykład do roli Sonii najpierw przymierzono Cameron Diaz. I oni ją chcieli, ona je chciała, wszystko się zgadzało, ponieważ zobaczyli ją na planie filmu Maska z Jimem Carreyem, więc stwierdzili, ok, super, w porządku, no ale niestety pech chciał, gdzieś skręciła kostkę i się nie udało, bardzo mi przykro. Kolejnym wyborem była Christina Applegate. Pewnie ją kojarzysz między innymi z roli, no, chociażby Kelly Bundy, wiadomo, rola kultowa. Tutaj niestety się nie udało. Potem okazało się, że Bridget Wilson, która finalnie wcieliła się w Sonię, przestała kręcić jeden ze swoich filmów, bo ona już wcześniej była na przesłuchaniu, no ale te przesłuchania takie, powiedzmy, nie była pierwszym wyborem, o tak to powiem. No i się okazało rzeczywiście, że w tym momencie już skończyła kręcić zdjęcia i na dzień następny już się pojawiła na planie i kręciła tutaj. Również w tym filmie miała pojawić się Sharon Stone. Nie ma podane za kogo, w jaką postać miała się wcielić, ale obstawiam, że Sharon Stone to bardziej miała być pewnie Kitana. Też się oczywiście nie zadziało, nie udało się i zostało tak jak jest. W rolę Raidena wcielił się Christopher Lambert, klasyk, już w tym momencie klasyk filmów sci-fi, któż nie z nas nie zna Nieśmiertelnego, ale on nie był pierwszym wyborem. I twórców pierwszym wyborem był jego kolega właśnie z planu z filmu Nieśmiertelny, czyli Sir Sean Connery, ale on mówi: bardzo mi przykro, bardzo przepraszam, nie, to beznadziejnie mam akcent, bardzo mi przykro, ale nie chcę robić tego filmu, bo wolę iść tam i grać w golfa. Ok, dziękuję bardzo. Później drugim wyborem był Danny Glover. Wiadomo, drugi Predator i tak dalej, te inne klimaty. Też rzeczywiście nie zażarło, więc stwierdzono, ok, to weźmiemy Christophera Lamberta, który według mnie był dobry. Moja córka uważa, że no jednak ona akurat jest teraz przyzwyczajona do innego Raidena. Ja mówię, akurat wtedy pasował. Wtedy rzeczywiście się jak najbardziej nadawał. I do roli Jaxa, bardzo epizodyczna rola w tymże filmie. Zdecydowanie pojawia się może na ekranie przez 30 sekund. Był przymierzany Steve James. A Steve'a Jamesa na pewno, jeżeli jesteś fanką kina VHS-owego, kina powiedzmy, gdzie jest, kina kopanego, krótko mówiąc, no to wiesz, że Steve James występował w takich filmach jak Amerykański Wojownik, czy tam Amerykański Ninja z Michaelem Dudikoffem. No i rzeczywiście zgodził się, no ale pech chciał, że
że Steve James zmarł i no, trzeba było rzeczywiście zastąpić rolę i troszeczkę się zmieniła też właśnie ta rola, bo gro tego, co miało wcześniej właśnie przypadać Jacksowi, miało przypadać Steve'owi Jamesowi, przejął Art. Akurat to Art w tym momencie jest główną postacią w Mortalu akurat, a Jax pojawia się tam tylko na początku przez chwilę. Rzeczywiście potem jak już Sonya udaje się na ten, że tak powiem, statek, ażeby dopłynąć na turniej Mortal Kombat, no to Jax zostaje w porcie, a akurat Art przejmuje pałeczkę. Czy ten film się ogląda dobrze? Tak, jak najbardziej. To jest dobry popcorn, jak po całym tygodniu pracy, szkoły, uczelni, czegokolwiek, to spokojnie sobie siadasz i nie będziesz się nudzić, bo akcji jest dużo. Widać, jak mówiłem wcześniej, że film się zestarzał technologicznie i że, no powiem to brzydko, Sonya oraz Johnny Cage nie mają pojęcia w ogóle, jak się bić. Naprawdę nie mają pojęcia i to widać bezczelnie, chamsko. Zresztą sam Paul W.S. Anderson powiedział, że pierwszy raz kręcił sceny walki i nie wiedział, jak to się robi. Dopiero później używał, w żargonie, szerokich kątów. Potem się okazało, Liu Kang, aktor, który wcielał się w Liu Kanga, powiedział: słuchaj stary, takie rzeczy robisz tylko i wyłącznie na zbliżeniach. Na zbliżeniach krótkie, szybkie ujęcie, szybki montaż, niemalże MTV i będzie wszystko super. No i potem zaczęło się rzeczywiście to robić dobrze. No ale w wielu aspektach ten film się nie zgadza. Ale to nie jest kino, które ma sprawić, że będziemy się zastanawiać, jaki jest sens życia i tak dalej. To nie jest kino, które ma nas jakoś super wodzić za nos, bo mają być zwroty akcji. Nie, to jest film lekki, łatwy i przyjemny. Dobra rozrywka? Oj tak. Bijatyka? Super, naprawdę świetne sceny zrobione. Fabuła? No tak, rzeczywiście dla fanów gier i nie tylko, bo rzeczywiście nie trzeba znać gier, nie trzeba znać Mortala, żeby wiedzieć dokładnie, o co chodzi, bo tam jest wszystko bardzo pięknie wyjaśnione, a na dodatek ścieżka dźwiękowa, która po prostu powala, która, mimo że film oglądałem nie dalej niż tydzień temu powtórnie, jak już mówię wcześniej, pokazywałem mojej córce, no to po prostu dalej działa i zresztą ścieżkę posiadam na kasecie magnetofonowej. Pewnie niewiele osób posiada, aczkolwiek ja. Więc czy film polecam? Oczywiście, że tak. Jak już mówiłem wcześniej, na Filmwebie może zobaczyć moją ocenę i ona jest +1 z racji tego, że mam sentyment do tego filmu i mam nadzieję rzeczywiście, że obejrzy. No wiadomo, że powstała teraz nowa wersja, już w tym momencie nakręcili również kontynuację tegoż filmu. Tym razem w rolę Johnny'ego Cage'a wcieli się Karl Urban, znany chociażby z serialu The Boys, albo z rewelacyjnego skądinąd filmu Dredd, gdzie wcielał się oczywiście w pewnego sędziego. Ty w tym momencie wciel się w osobę, która udostępnia tę recenzję na swoich mediach społecznościowych. Niech więcej osób odkryje tego klasyka, jakim był Mortal Kombat. Część pierwsza z 1995 roku. Pamiętaj, nie druga, czyli Anihilacja i tak dalej. Pierwsza część, bo rzeczywiście to jest taki film, który oglądamy troszeczkę z zażenowaniem, że o proszę bardzo, ale to tutaj, ale to nie wygląda, ale potem jest, nie chcę powiedzieć, że jest to film tak zły, że aż dobry, nie, to jest po prostu film dobry, ciekawy, świetny popcorniak, który sprawi, że bardzo miło spędzisz, no umówmy się, te przysłowiowe 2 godziny, a tutaj na tej liście jest więcej takich filmów, które rozweselą twój piątek, twój smutny, pochmurny dzień.